No dobra, cześć, czołem, witam serdecznie wszystkich. Warunki nie są najlepsze, bo jest -10, ale ze 2 dni temu wrzucałem taki film odnośnie odtwarzacza, który pozwala na telefonach z Androidem 15, 16 odtwarzać YouTube'a, tam inne portale streamingowe. Ale nie da się tego odtwarzać podczas jazdy i dzisiaj po 2 dniach przychodzę z taką wiadomością, że zakupiłem aplikację Fermata Auto do telefonów z Androidem 16, która normalnie instaluje się ze sklepu Play, która normalnie pojawia się na ekranie Android Auto. No i tu jest ta gwiazdka. Nie działa na Apple CarPlay, działa tylko na Androida, więc jest to rozwiązanie autorskie. Zakupujemy ją na zasadzie Buy Coffee. Wrzucę Wam tu gdzieś screen. Link będziecie mieli w opisie pod filmem, więc wchodźcie. A ja ją właśnie będę uruchamiał w samochodzie i potwierdzimy, czy ona działa podczas jazdy i czy działa w ogóle na systemach Android 15 i 16. Zaraz mi ręka odpadnie. Więc przechodzimy do samochodu. Jeszcze jedna taka uwaga dla tych, co nie śledzą kanału, a tylko weszli tutaj, żeby znaleźć sobie aplikację. Samochód w pakiecie Maxton Design, Seat Arona FR, Sapphire Blue Color, oryginalne 18-calowe customowe felgi seatowskie, ale jak widzicie z przodu no nie ma dokładki Maxton Design. Zdemontowałem ją, niestety uszkodzenia i to jak ona jest potrzaskana powoduje u mnie efekt wymiotny i postanowiłem, że ją zdemontuję. Zamówienie około 1,5 miesiąca, no niestety w Maxtonie tak to bywa i będę montował chyba u nich najprawdopodobniej. Nie wiem czy wiecie, ale firma Maxton Design jest polską firmą z Wojnicza, czyli za Krakowem, kawałeczek. I tam pojadę, montaż u nich jest, jeżeli zamawiamy coś, montaż u nich jest za przysłowiową złotówkę. Ewentualnie zamówię i zamontuję samemu, ale wolałbym, żeby oni to zrobili, bo dopasowali przy zakupie, jak ja u nich to montowałem, przód, tył i boki, to zamontowali to wręcz doskonale. Auto jest w tragicznym stanie, no bo wiecie jakie mamy warunki. Nie mam czasu, coś ostatnio jestem zarobiony XD, więc dokładkę zamontuję, wsiadam do auta, bo mówię, tracę kontrolę w palcach. Telefon, którym nagrywam, właśnie ma system Android 16, Samsung S25 Ultra. Ojeju, odpalę. Dawno nie odpalany, ale jak widzicie pali na widok kluczyka, -8,5. No i on się powinien połączyć za chwilę z Android Auto. S25 Ultra. Użyj. Mam nadzieję, że podczas nagrywania nie będzie jakiegoś, nie wiem, nie przełączy się dźwięk czy coś. Mam taką nadzieję, że będziecie słyszeć wszystko to, co teraz mówię. Ok, i widzicie, zainstalowałem sobie ją w domu i tak dalej. Otwórz, tak? A może nie otwórz, tylko wręcz w ten sposób. AA Browser, filmik macie na kanale. On jest darmowy, link też macie. Natomiast Fermata Auto jest aplikacją, za którą musimy zapłacić aż 38 zł. No i pokazało się. Ja sobie uruchomiłem YouTube'a, wgrałem sobie już swój. No i tak, działa. Ostatnio Wam puszczałem muzykę, ale nie chcę, żeby prawa autorskie od razu wywaliło. Spróbujmy włączyć. I tu jest ten problem, że jak gdzieś w którymś miejscu klikniemy, to właśnie pojawia nam się takie szybkie przewijanie. Nie wiem, spróbujmy. Działa. Ok, zapauzujmy. Ok, pauzujemy. Ale zobaczmy, na przykład wbiłem wsteczny. A nie, no wstecznego nie mogę, bo zniknie kamera. Ale do przodu. Jadę i działa, ale cofniemy kawałeczek.
Zastanę hamulce, kurde, tu jest, wiecie, klasyczny ręczny. W nowszych autach na ręcznym się nie da wchodzić w zakręty, a tu się da. Ok, i puśćmy to i ja ruszę. Ok, leci. Ja jadę i to działa. A więc szybki filmik i muszę potwierdzić, tak, Android 16, Fermata Auto i aplikacja działa, natomiast z racji tego, że właśnie leci to z tego telefonu i nagrywam, to nie mogę Wam pokazać funkcji Fermata Mirror, która przerzuca ekran telefonu na ekran samochodu. Nie wiem, jakby to wyglądało. Sprawdźmy może, ale wątpię. Aha, no właśnie. Na telefonie teraz mam kamerę, nagrywanie, więc nie mogę Wam udostępnić ekranu, bo nie pokazuje mi się ten komunikat. Natomiast jeżeli bym nie nagrywał, odblokowuję telefon, udzielam żądań i ekran telefonu przerzuca się na ekran infotainment. Natomiast tak, jak widzicie, opcja działa ta Fermata, ale daję Wam jeszcze taką małą gwiazdkę. Teoretycznie dostajecie link do sklepu Play, czyli ta aplikacja jest legalna. Ma autoryzację Android Auto, bo się pojawia, prawda? Nawet na tych systemach Android 15 i 16, które mają taki większy poziom zabezpieczeń. Natomiast kupujecie ją od osoby, która sobie ją stworzyła. Dajecie uprawnienia do wglądu nie tyle w wiadomości, w mikrofon, w pliki znajdujące się na Waszym telefonie. Miejcie to na uwadze, że jeżeli szanujecie swoją prywatność, no to nie możecie korzystać z takich aplikacji. Te aplikacje musicie pewny poziom zabezpieczeń ze swojego telefonu zdjąć, dlatego daję to pod uwagę, nie? Jeżeli chcecie korzystać, nie ma problemu, nie macie nic do ukrycia, to korzystajcie, a jeżeli macie wątpliwości, to po prostu pomińcie ten film i tak jakby go nie było. Ale da się na Androidzie 16 korzystać z wyświetlania YouTube'a podczas jazdy. Jeżeli zrobicie Fermatę Mirror i udostępnicie ekran, to będziecie mogli wyświetlać, nie wiem, Prime, Disney czy Netflix. Krótki film ode mnie i tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. Idziemy na ślizgawkę zaraz.